Od 2 dni jesteśmy w nowym kraju, w Omanie, a dokładnie na półwyspie Musandam. To ta część Omanu, która jest oddzielona od głównej części kraju i żeby na przykład żeby Omańczyk mógł się tu dostać z stolicy Maskatu, musi przejechać przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Krajobraz jest tu bardzo surowy, górzysty, leżą tu góry Hadżar, a dziś wybraliśmy się na górską przejażdżkę. Jesteśmy na złomowisku samochodów na półwyspie Musandam w Omanie, a dookoła majestatyczne góry Hadżar. Tu niestety Mustang model z lat 90. tak zakończył swój motoryzacyjny żywot. Choć nasz Mustang to samochód sportowy, nieterenowy, postanowiliśmy wybrać się na przejażdżkę taką oto gruntową drogą, która prowadzi do Zatoki Nadż, która leży jakieś 5-6 km stąd, no i jest jedną z największych atrakcji Musandamu.
Jesteśmy w zamku Kasa. To główna atrakcja tej stolicy Musandamu. Bardzo źle traktują tu turystów. Nie chcieli nas puścić, mimo że byliśmy o 3:30, pół godziny przed zamknięciem. Nie dość, że tak krótko, że tak szybko zamykają, to jeszcze nie chcieli nas, słuchajcie, wpuścić. No, jesteśmy oburzeni. Jesteśmy w niewielkiej osadzie Kida, kilka kilometrów za Hasabem. No i tutaj można zobaczyć zwykłe petroglify, czyli rysunki naskalne stworzone przez neolitycznego człowieka. Jak widać, są tu zwierzęta, wielbłądy. O, tu człowiek po prawej na koniu. Malowidła, te rysunki przetrwały kilka tysięcy lat i tak sobie leżą na kamieniach, które być może oderwały się ze zbocza tej oto góry. Jesteśmy w miejscu, które mogłoby uchodzić za egzemplifikację Bliskiego Wschodu. Zobaczcie, górska dolina, w niej wyschnięta rzeka okresowa Wadi, trochę drzew i kozy, a dookoła pełno kurzu i kamieni. Ale ma to swój urok. Jesteśmy na wzgórzu nad miastem Bukha i to już nasz dziś trzeci fort, a drugi w samej Bukrze. Dziś kontynuujemy zwiedzanie półwyspu Musandam i leżących tu gór Hadżar. Zobaczcie na te niesamowite poszarpane skały. Przed wami Wadi, czyli rzeka okresowa. Teraz oczywiście jest wyschnięta na wiór, ale w okresie zimowym po intensywnych ulewach potrafi być naprawdę wzburzona i potrafi zalewać okoliczne wioski. A tutaj jeżdżą ciężaróweczki z pobliskiego kamieniołomu, wydobywają kamień, który służy jako budulec. Nasza podróż udowadnia, że Mustang nadaje się nie tylko do jazdy po autostradach i szybkiego pokonywania serpentyn, ale jak widać również do jazdy po bezdrożach, czyli jest samochodem niezwykle uniwersalnym. Wiele osób odradzało nam wycieczkę w góry Musandamu, mówiąc, że tu można tylko dojechać autem terenowym. Jak widać, mylili się, a nasz Mustang dał radę.
Półwyspie Arabskim, gdzie większą część powierzchni zajmują pustynie, to obecność wody świadczyła tradycyjnie o zakładaniu osad. I tak jest tu. Dookoła niedostępny, górzysty teren łańcucha górskiego Hadżar, a tutaj proszę, oaza palmowa, no i mała wioska. Przed wami góra kobiet, czyli Dżebel Harim. Tam właśnie zmierzamy. Najwyższy szczyt półwyspu Musandam. Dotarliśmy drogą gruntową ze stolicy Musandamu Khasab aż tu pod górę Dżebel Harim. Ale dalej nie wolno jechać, choć dalej droga prowadzi aż do Diby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale jak widać tu w tej tablicy, nie można tędy jechać zarówno samochodem innym niż tym z napędem na 4 koła, jak również nie mogą tędy przemieszczać się turyści, bo posiadacze wizy turystycznej. Czyli jednym słowem nie da się stąd przyjechać do Diby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trzeba wrócić do Khasab i następnie do Emiratu Ras Al Khaimah. Wczoraj złapaliśmy gumę na terenie eksklawy Zjednoczonych Emiratów Arabskich o nazwie Nahwa, na terenie eksklawy Omanu, Matha. Ale naprawiliśmy w nocy, czy wymieniliśmy oponę na nową i pojechaliśmy znowu do Omanu, na półwysep Musandam. Wróciliśmy tutaj, żeby pojechać tam, gdzie nie zdążyliśmy ostatnio. Za górą Dżebel Harim, w dół nad Zatokę Omańską. No i są tutaj oczywiście malownicze widoki, dzikie górskie serpentyny, a dookoła oczywiście poszarpane szczyty gór Hadżar. To droga z Dżebel Harim do Rawdy. Jest to prawdopodobnie najbardziej ekstremalna droga, po jakiej kiedykolwiek poruszał się nasz Mustang. Zbliżamy się do Rawdy. Spójrzcie na tę dolinę. Jak fajnie wygląda w dogasającym świetle dnia. Teraz oczywiście jest lato, jest tu sucho, ale w sezonie zimowym, po deszczach, ta dolina wypełnia się zielenią. Zajechaliśmy już po zmroku do Rawdy. Na koniec dostaliśmy jakoby nieco w prezencie kilka kilometrów drogi asfaltowej, no ale ta już się tu właśnie kończy. Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi na świecie turystami, którzy przyjechali 40-kilkokilometrowy odcinek żwirowej górskiej drogi z Khasab do Rawdy sportowym samochodem.
out of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day we met, I'll be with you. Dopłynęliśmy do Kumzar. To wioska na północno-wschodnim krańcu półwyspu Musandam, leżąca nad cieśniną Ormus, czyli stąd bardzo blisko już do Iranu. Said you love me too, couldn't pass without you. I'm hollowed out, so I packed my things and we moved down south. We shared a room in a foreign house. This will take some time, but that's what it's all about. Jesteśmy w wiosce Kumzar. Zobaczcie, kozy chodzą po ulicach miasta. Tak wygląda ulica w Kumzar. Koty koegzystują tu z kozami. Jesteśmy na wyspie telegraficznej. Około 1860 roku Brytyjczycy zainstalowali tu telegraf, żeby utrzymywać łączność z Karachi w Indiach i Basrą w Iraku. Niestety telegraf funkcjonował tylko 5 lat. Dookoła nas są góry Hadżar, które tworzą malownicze fiordy, a w wodach o turkusowym odcieniu pływają delfiny.